Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Dzisiaj coś, czego jeszcze na naszym kanale nie było i coś, co właściwie do tej pory nas nie interesowało, dopóki nie związało się ciasno z herbatą. Dzisiaj będzie piwo, a konkretnie 2 piwa z dodatkiem herbaty. Szczerze powiedziawszy, z tą herbatą jesteśmy sami zdziwieni, jak to się nam ładnie komponuje. Mamy za sobą piwo z lapsangiem, mamy za sobą piwo z tungtingiem, mamy za sobą piwo z cytichunem, z jaśminową herbatą, z sikimem z pierwszego zbioru. Mamy testy z kukiczą za sobą i jeszcze kilka innych. I szczerze powiedziawszy, to chyba tylko raz się zdarzyło, że połączenie, które żeśmy dobrali, było na nie. Zaskoczeniem po pierwsze było to, jak bogaty jest świat herbaty, bo przedtem się nigdy nim nie interesowałem. Herbaty były dla mnie, się różniły tylko, dzieliły na czarną, zieloną i owocową chyba. Smocze oczy, czyli piwo na bazie herbaty jaśminowej. Kojarzycie z ucza, czyli zwinięta w małe kuleczki, prawda, perełki, oczy i tutaj oczywiście oczy smoka. A tu herbata Sijichun, czyli nuta powiedzmy bardziej owocowa. Skosztujmy na początek. To jest piwo z herbatą Sijichun, natomiast stylem bazowym tutaj jest American Wheat. Piwo pszeniczne, jak sama nazwa wskazuje, ale o bardzo czystym profilu smakowym i aromatycznym. To, co czujemy tutaj głównie, to jest właśnie pszenica, tam nie ma żadnych dodatkowych nut goździków, bananów itd. Amerykańska dlatego, że chmielona amerykańskimi chmielami, które wnoszą tutaj aromaty cytrusowe, takie orzeźwiające, nuty owocowe. Tu wyczuwa się zdecydowanie w samym zapachu już owoce, czuć mango. Moim zdaniem ono dominuje, wręcz tak troszeczkę przypomina sok nawet owocowy, bardziej niż piwo. Dowiedziałem się właśnie od panów specjalistów, że trzeba to podgrzać, żeby czuć bardziej aromat. Stąd będę trzymał ładnie w rękach i ładnie pachnie. Okazało się, że wynik jest do tego stopnia rewelacyjny, że satysfakcjonował nie tylko piwowarów, ale też ludzi, którzy się znają na herbacie, ponieważ okazało się, że piwo z herbatą nie jest jedynie połączeniem smaków, aromatów piwa i herbaty, jednak dzieje się tam jeszcze coś więcej i po prostu jest tam jakaś chemia, która tworzy zupełnie nowe smaki i aromaty. Wyczuwam tutaj owoce, wyczuwam mango, które również czuć w zapachu, poza tym jest takie słodkawe, nieco miodowate, no i jakby brzoskwinia. Myślę, że zupełnie się czegoś takiego nie spodziewałem po piwie. A drugie natomiast, tutaj powinien być wyraźny jaśmin, ponieważ sama herbata jest jaśminowa. Zobaczmy. Produkcja jednego tanku to samo ważenie około 30 godzin, a gdzie tam jeszcze fermentacja i inne około tego prace. Ale cieszy nas to bardzo, bo mamy tak naprawdę pod kontrolą wszystko, co można, czyli od samego zacierania po fermentację. No ono tak pachnie trochę bardziej ciężko już. Zresztą nawet kolor jest jakiś ciemniejszy nieco. Także ta herbata w piwie, ona się zupełnie wypełnia inny obszar niż chmiel czy słód. Ona gdzieś jeszcze dobudowuje kolejny poziom w tym piwie. To jak tutaj w American Wheat mamy głównie profil dość czysty, średnią goryczkę, jeżeli mówimy o samym American Wheat i w aromacie właśnie te chmiele amerykańskie. Natomiast tutaj mamy uzupełnienie przede wszystkim smaku. No jaśmin jest, ale nie jest nachalny, bardziej jest takie ostrawe, korzenne mógłbym powiedzieć. Lekkim goździkiem się trochę czuje, takie taninowe, nieco cierpkie nawet. Podoba mi się. Fajne, chociaż spodziewałem się, że jaśmin będzie bardzo intensywny, a tymczasem jest on stonowany. O, myślę, że to jest świetne słowo. Naszego piwa można się napić w Łodzi w piwotece, również w szynkarni we Wrocławiu. A tych, którzy są zainteresowani, to odsyłam do naszego Facebooka, do naszych stron fabrikarara.com. Tam znajdziecie więcej szczegółów. Na bieżąco pojawiają się informacje, gdzie nas znajdziecie.
zaparzyłem herbaty, które kosztowaliśmy w piwie wcześniej, czyli Sijichun oraz perłę smoczą, smocze oko, jaśminowa smocza perła, Tianmulonzu po prostu, oryginalnie. Tutaj charakterystyczny, bardzo intensywny, przyjemny aromat oolonga i co już się od razu rzuca w oczy, w nos, co przede wszystkim czuję, to, że nie wyczuwam w samym zapachu tak intensywnie tych owoców, które wyczuwalne były właśnie w piwie. Tutaj zapach był już właściwie odurzająco owocowy, tymczasem tutaj jest zapach bardziej kwiatowy, no i taki stricte herbaciany, a sama owocowa nutka jest gdzieś w tle. Skosztujmy. No tutaj owoce już wyraźniejsze w samym naparze, ale zupełnie coś innego. Tutaj jaśminowa oczywiście intensywnie pachnie jaśminem, nawet nie trzeba zbliżać do ust. Piękny, delikatny i bardzo naturalny aromat jaśminu. To jest pierwsze, co ja czuję w tej herbacie, natomiast w piwie jaśmin był nieco w tle, troszeczkę bardziej schowany, wyczuwalny, ale no tutaj to jest po prostu pierwsze wrażenie, zarówno w zapachu, jak i w smaku. Tam było subtelniej. Zupełnie nie czuć tych tanin, zupełnie nie jest cierpka, także ona również zmieniła się w czasie produkcji piwa. Stąd warto porównać również smaki poszczególnych herbat z tymi, które pojawiają się w różnych piwach, ponieważ przybywa tego na naszym rynku. Kosztujcie, degustujcie i do zobaczenia na czajnikowy.pl.